Witam na kanale Telka24. Dzisiaj router firmy D-Link. Jak tu widzicie, jest to zestaw do odbioru internetu 5G. Mamy tutaj antenę zewnętrzną oraz router w standardzie Wi-Fi 6. Czyli to jest idealne, powiedzmy, na działkę do domku jednorodzinnego, gdzie nie mamy dostępu do internetu światłowodowego czy do przyczepy. Test będzie na działce, zabierzemy go na działkę, tam nie mam dostępu do internetu stacjonarnego, a wiadomo, że robi teraz się coraz cieplej, a jest możliwość zdalnej pracy, to lepiej pracować, powiedzmy, na działce niż w 4 ścianach w bloku. Dobrze, jak to widzimy, jest to w ogóle zestaw DWP-1010KT. Dość go łatwo się montuje. Sprawdzimy, jak jest z tym właśnie montażem, czy jest prosty montaż, bez problemu sobie go poradzimy. Jak tu możemy wyczytać, jeśli chodzi o takie podstawowe dane techniczne, mamy tutaj oczywiście internet mobilny 5G, Wi-Fi w standardzie 6, czyli też mamy dość szybki. Do tego jeszcze mamy łatwą aplikację Falcon do konfiguracji tego routera oraz możemy go też skonfigurować zestawem mesh. Tak jak tu widzicie, możemy go stosować, powiedzmy, w mieście, na wsi, powiedzmy na jakiejś, mamy przyczepę z kawą lub po prostu przyczepę campingową. Dobra, nie przedłużamy. Sprawdzimy, co mamy w zestawie, następnie go zrobimy pierwsze uruchomienie. Okazało się, że w tym dużym pudełku mamy dwa mniejsze pudełka. W jednym pudełku mamy router D-Linka. Jest to akurat znany model M15, który jest często w zestawach mesh. Akurat w poprzedniej pracy, co miałem do czynienia akurat w serwisie abonenckim, nasza firma montowała akurat mesze D-Linka. Bardzo dobrze się spisywało, jeśli chodzi o pokrycie mieszkania, czyli powiedzmy, ja ten model już znam. Za chwilkę pokażę zawartość drugiego opakowania. Jak tu widzicie, mamy router, przewód Ethernet oraz zasilający. Dobra, patrzymy. Drugie pudełko, te większe. Zanim pokażę zawartość drugiego opakowania, mamy tutaj instrukcję obsługi. Jest też w języku polskim. Tu mamy pokazane, co, jak mamy podłączyć. Krok po kroku, bardzo ładnie wszystko jest opisane, co mi się podoba. Za chwilkę to z Wami to zrobię. To zobaczymy, co jest w opakowaniu tym, powiedzmy, większym. Jak tu widzimy, mamy obejmy, żeby zamontować tą antenę do jakiegoś masztu. Kabel Ethernet sporo dłuższy niż w tym, co był przy routerze. Tu mamy zasilanie PoE. To jest o tyle dobrze, nie trzeba dwóch kabli do anteny prowadzić, tylko wystarczy jeden kabel Ethernet. Widzimy, mamy tutaj przewód zasilający. Jak tu widzicie, ten zestaw do zasilania naszej anteny, czyli ten PoE. Mamy tutaj, widzicie, zasilanie oraz nasza antena. Nie wiem, czy będzie tu widać, tu są, widzę, diody Signal oraz jaka jest podłączone 3G, 4G czy 5G. Tu widzimy jakiś radiator. Tu będzie trzeba za chwilkę 4 śrubki odkręcić, bo widziałem według instrukcji, tam jest miejsce na kartę SIM oraz kołki, gdybyśmy chcieli zamontować to po prostu do ściany, a nie do jakiegoś masztu. Dobra, rozkręcam to, zaraz podłączymy kartę SIM, zobaczymy, jak to działa na sucho, następnie zamontujemy. Wykręciłem śrubki i zaraz Wam pokażę jedną, według mnie bardzo ważną rzecz, na którą prawie przegapiłem. Oczywiście najpierw zdemontujemy 4 śrubki, jedną część. Tu kolejnych 6 śrubek mamy, też demontujemy. Najlepiej śrubki schować sobie do tego woreczka, bo są dość małe. I tu, jak widzicie, mamy wejście na kartę SIM. To nie jest ta najmniejsza karta, standardowo co mamy w większości teraz telefonów, tylko musimy użyć tej przejściówki, bo już prawie wsadziłem tą kartę do tego naszego gniazda i bym tu zrobił wielki błąd. Czyli jak widzicie, używamy tej karty, powiedzmy, średniej, wkładamy tak, jak jest tu narysowane na obrazku. Było pyknięcie. Tu podłączamy ten kabel Ethernet, następnie mamy reset oraz przycisk Wi-Fi. Wykonamy teraz takie, powiedzmy, pierwsze uruchomienie na sucho. Podłączymy tu kablem Ethernet. Tu mamy akurat kabel 6 kategorii. Tu mamy gniazdko LAN, czyli do routera, oraz PoE, czyli do tego podłączamy
nasz kabel do tego wejścia. Najlepiej to robić na razie bez napięcia. Do tego jeszcze skorzystamy z tego, jak troszeczkę się bałagan zrobił. Włączymy jeszcze router do prądu. Dobra, mamy jedną rzecz, drugą rzecz. Czyli tak, kabel Ethernet mam połączony, jeszcze drugi kabel Ethernet, ten króciutki, podłączymy do routera, sprawdzimy, czy to ogólnie działa. Następnie wykonamy montaż. Ten montaż zrobię, to też pokażę, jak to poskładać. Tylko na razie taki chcę zrobić szybki. Pierwsze uruchomienie, sprawdzić, czy to w ogóle działa, żeby nie było później. Tu mamy tak samo, mamy wejście internet oraz wyjście. Podłączamy przewód Ethernet do internetu. Tu do LANa i dajemy napięcie. Jak tu widzicie, zapaliło nam się Power oraz Active. Tu router też mamy na razie na czerwono. Nie wiem, czy to będziecie widzicie. Tutaj nam diody mygają, że jest połączenie, jeśli chodzi o napięcie. Za chwilkę nam się powinny pojawić kontrolki, czy jest sygnał. U mnie w mieszkaniu ogólnie jest słaby sygnał, dlatego będziemy testowali to na balkonie, bo u mnie jest taka klatka Faraday, bo są kraty w oknach i na parterze mieszkam. Ale tak to mówię, to będzie finalnie ma być zamontowane na działce. Tam mam podłączone kamery, żeby po prostu mogły spokojnie działać. Jak tu już można zobaczyć, na razie nam miga na czerwono. O, zapało niebieski kolor. A, i zapomniałem Wam powiedzieć, te kolory tutaj z boku mają znaczenie. Jeśli chodzi o kolor niebieski, to jak pamiętam, to jest bardzo dobry kolor. I tak, stały niebieski to jest sygnał 5G, stały zielony LTE 3G, brak sygnalizacji LED, nie ma sygnału. Czyli mamy tutaj, odbieramy w mieszkaniu w tej chwili sygnał 5G, czyli będziemy mogli sprawdzić po prostu, jak ta karta SIM mojego operatora działa w tym miejscu. Tu jeszcze router widzę miga, za chwilkę spróbuję się nim połączyć przez tą aplikację Falcon. Już zainstalowałem aplikację D-Link Falcon, teraz wykonamy pierwszą instalację. Dodaj urządzenie, prosi nas o zeskanowanie kodu QR. Mamy do wyboru skonfiguruj sieć lub rozszerz sieć. My swoją skonfigurujemy. Oj, kliknąłem niestety wstecz. Klikamy skonfiguruj nową sieć. Mamy pytanie, czy wszystko mamy poprawnie podłączone. Tak, na routerze miga nam pomarańczowa dioda. Klikamy dalej, szuka naszego urządzenia. Tak, połącz. Jest komunikat, że łączy z siecią. Mamy komunikat, żeby połączyć z siecią. Dobra, to klikamy połącz. Jeszcze raz. Wybieramy połącz. Wpiszemy hasło. Dobra, mamy połączone hasło. Teraz mamy połączone teraz już z naszym routerem. Mamy komunikat, żeby wpisać kod z naszej anteny. Jak widzicie, tu macie hasło. Mamy hasło do urządzenia ODU, jak to się nazwali. Wpisujemy ten hasełko. Teraz wykrywa konfigurację internetu, prosi czekać. Tworzymy sieć, nazwiemy sieć Telcap24. I wybierzemy jakieś proste hasło na przyszłość. Na razie to będzie hasło od 1 do 9. Następnie to zmienimy. Teraz wymaga hasło do urządzenia. To Wam tego hasła nie podam. Możecie tu widzieć, możecie skonfigurować z Alex albo system Google. Mamy tu wybrać łatwą nazwę. Niech będzie kropek.
Dobra, łączy się, teraz konfiguruję. Zobaczymy, czy będziemy mieli internet w telefonie. Mamy już wyskoczyło nam nazwa urządzenia, hasło urządzenia, nazwa sieci, hasło do sieci, zapisz. Mamy tu jeszcze jakieś łączenie z chmurą. Trwa zapisywanie zmian konfiguracji. Tu już widzę, że się kończy konfiguracja, bo widzicie, że zmieniło kolor na biały, czyli mamy dostęp do internetu. Już się skończyła konfiguracja. Podobnie łączy się z siecią. Mamy gratulacje, że się udała skonfigurować. Jak tu widzicie, już mamy internet na razie w telefonie, czyli taką pierwszą instalację najlepiej wykonać tak jak ja to robiłem w tej chwili na sucho. Zaraz to wszystko ładnie złożymy. Sprawdzimy też, jak wygląda ogólnie strona tego routera, jeśli chodzi o jego konfigurację, co możemy tam zmieniać, czy możemy zmieniać kanały, czy możemy sieć rozbić na dwie, bo w tej chwili mamy jedną sieć TLK24, a ja bym chciał, żeby był na przykład TLK24 2,4 GHz, 5 GHz, to później zobaczymy. Wszystko montować, tak żeby po prostu było przygotowane do montażu na razie na balkonie. Miałem pokazać, jak TP-Linka złożyć w domu, ale taka ładna pogoda, że pojechałem na działkę. Jak tu widzicie, tu mam borówki, tutaj róża, tam już widzę, sąsiadów róża zaczyna kwitnąć, nasza troszeczkę będzie później kwitła. Taka ładna pogoda, to wykonamy montaż oraz test na działce. Zobaczymy, czy mi tutaj sięga 5G oraz czy w takich warunkach spokojnie będę mógł pracować po prostu zdalnie. Zobaczymy, jakie mamy pingi w otoczeniu przyrody. Teraz złożymy na zestaw D-Linka. Proponuję najpierw poprzykładać skrętkę przez wszystkie otwory po kolei, żeby później czegoś nie zapomnieć przy składaniu. Oczywiście przez tą nakrętkę też przekładamy. Tu mamy, żeby nam po prostu woda się nie dostawała do routera, też to warto przełożyć. Następnie przez kolejne, tutaj tak łatwo nie wchodzi, też weszło. Dobrze, wsadzimy skrętkę w odpowiedni otwór w naszym antenie. Dobra, teraz będziemy szybko skręcali. Za chwilkę go zamontujemy. Może na początku zamontuję to tutaj pod daszek, następnie zobaczymy, gdzie, bo prawdopodobnie na stałe będzie stał troszeczkę wyżej ta antena niż przy tym filmiku, ale to mówię tak tymczasowo do testu. Dobra, teraz trzeba śrubki skręcać. Jak tu widzicie, śrubki wszystkie poprzykręcałem. Zaraz zamontujemy tą antenę na obejmach tutaj do słupka pod daszkiem, pod którym się znajdujemy. Router zamontujemy w domku. Zobaczymy, jaki ma zasięg. Jestem ciekawy, jaka to jest prędkość. Patrzyłem akurat tą kartę T-Mobile'a tutaj w telefonie, to mam prędkość około 20. Zobaczymy, czy przez router będziemy mieli lepszą prędkość i jakie będą pingi. To wiadomo, też zależy od tego, jak daleko jest nadajnik od naszego routera, ale zobaczymy po prostu tutaj na warunkach działkowych, jaki mamy zasięg, jakie mamy prędkości oraz pingi. Dla mnie najważniejszy w tej chwili jest, powiedzmy, ping. Przy zdalnej pracy potrzebujemy w miarę niskiego pinga, żeby po prostu nasz VPN nie rozłączał. Jak to się mówi, życie zweryfikowało. Na razie zamontuję tą antenę do rynny na tych obejmach. Prawdopodobnie zamontuję to na stałe na kołkach do ściany. I druga rzecz, jak tu widzicie, najpierw trzeba zamontować jednak ten, powiedzmy, dół anteny. Nie tak jak na początku zrobiłem, że wszystko złożyłem do kupy. Niestety wtedy ciężko to przykręcić. Dobra. Zamontuję teraz tą antenę i robimy test prędkości oraz jakości internetu. Jak tu widzicie, antena już jest zamontowana. Zobaczymy, jaki kolor się świeci diod. Mam nadzieję, że tu widzicie, są kolory niebieskie, czyli mamy zasięg 5G. Kabelek tutaj schowałem, na razie go praktycznie nie widać, tam wchodzi do domku. Jeszcze nie wiem, czy ta antena stanie w tym miejscu, czy po prostu gdzieś przewiesimy po prostu troszeczkę wyżej z tej strony albo z drugiej strony domku. Dobra, bierzemy komputer, patrzymy, jak ten internet śmiga. Dobrze, mamy już podłączony laptop do routera
D-Linka, jak tu widzicie, za bardzo dużo sieci na działce nie ma, jest jedna sieć ukryta, jest nasz Telcap24, tu mamy jeszcze odpaloną stronę routera, za chwilkę do niej zobaczymy. To co mówiłem, to co mnie najbardziej interesuje, jeśli chodzi o pracę tego routera, nie o prędkości, bo to zależy od stacji, czy tam prędkość też sprawdzimy oczywiście. Zobaczymy na przykład, jak będzie z pingami, czy będziemy jakieś pingi tracili. Niech on sobie tam w tle pinguje, jak w tej chwili widzimy, mamy jakieś 26-30 milisekund. To niech robi sobie tam w tle, a my w międzyczasie zobaczymy, jak wygląda strona D-Linka. Wchodzimy 192.168.0.1, hasło wpisujemy, które mieliśmy podczas pierwszej instalacji. Niech tam nie pamięta hasła. Jak tu możemy zobaczyć, mamy w tej chwili połączone dwa urządzenia. Jedno to jest telefon komórkowy, drugie to jest oczywiście nasz komputer. Żadnego tutaj mesza nie mamy w tej chwili podłączonego. Tutaj wyskoczył komunikat, że rozłączyło, czy rozłączyło. Nie, tu już widzicie, mamy pingi, mamy cały czas, czyli internet nie straciliśmy, jakiś po prostu mamy tutaj, był błąd ze strony. Widzimy, na razie żadnego pingu nie straciliśmy, bardzo ładnie to działa. Tu jest taka dla mnie troszeczkę ciekawostka, bo tu widzę, że niby są połączeni w tej chwili z LTE. Według DUTE powinniśmy tutaj być podłączeni do 5G, ale tu nie widzę tego komunikatu, może to być jakiś błąd, jeśli chodzi o ten. Dobra, przejdziemy dalej do ustawień. Jakie mamy tu ustawienia? Mamy oczywiście konfigurator sieci, to co mamy przy pierwszym uruchomieniu. Mamy sieci bezprzewodowe. Możemy tutaj zrobić gdzieś sieć dla gości. Możemy połączyć się, jeśli chodzi o Wi-Fi Mesh, nazwę sieci oraz hasło możemy zmienić. Zaraz zobaczymy, czy możemy tą sieć też rozbić, czyli to będzie trzeba wyłączyć tą Smart Connect, znajdziecie. O, i tu widzicie, jak wyłączymy Mesha oraz Smart Connect, to możemy sobie tą sieć rozbić na dwie różne sieci, czyli 2,4 GHz. Czyli wrócimy do poprzedniego menu. Tak, nie chcemy nic zmieniać. Możemy tutaj zmienić adres do routera, żeby na przykład ta nasza sieć nie nazwała od 0.1, na przykład 2.1, 3.1. To widzicie, możecie wszystko zmienić. Mamy też dostęp do chmury. Tryb pracy tego routera może działać jako router, jako wzmacniacz sygnału lub jako tryb mostowy, czyli to jest tak zwany tryb bridge'owy, czyli jest przejrzysty. Mamy go w tej chwili ustawionego jako tryb router. Może niedługo pokażę jakiś mesh D-Linka, wtedy zabawimy się bardziej tymi trybami, jeśli chodzi o tryby routera. Kontrola rodzicielska. Ja bardzo sobie to polubiłem. Jak macie dzieci, które dorastają, to bardzo polecam kontrolę rodzicielską. Może wtedy po prostu dane IP czy dane urządzenie po prostu w pewnych godzinach nie miało internetu. Jest bardzo fajne, jak macie dzieci, po prostu nagle się kończy internet o godzinie 23 i dzieci nie mogą się bardziej bawić. Przekierowanie portów to powiedzmy bardziej dla graczy. Administrator systemu. Możemy zmienić oczywiście hasło, czy diody na routerze mają być uruchomione, czy wyłączone. Aktualizacje. Mamy ustawione automatycznie, żeby się nam aktualizował w nocy. Statystyki. Tu widzicie, ile mamy odebranych pakietów wysłanych przez Wi-Fi w standardzie 2.4. Jak widzicie, w tej chwili korzystamy z Wi-Fi w standardzie 5 GHz. Jak ma być nasz router podłączony, jeśli chodzi o naszą antenę? Tryb automatyczny LTE 5G NRSA, 5G NSA automat. Najlepiej zostawimy to w automacie.
wiadomości SMS, dane komórkowe, PIN, to możemy wszystko im zarządzać. Widzimy, że praktycznie takie podstawowe dane możemy w tym routerze zarządzać, natomiast czemu cały czas tu jest internet rozłączony, a pingi mamy cały czas. Dobrze, chwilkę się widzimy, bawimy tutaj z tym routerem. Pingi nam nie skaczą za bardzo. Są tak powiedzmy stabilnie, nie mamy żadnych utraconych pingów. Dobrze, zrobimy może jakiś speed test. Zobaczmy, jaką mamy tutaj na działce prędkość. Na telefonie, jak patrzyłem, to miałem około 20, jak mówiłem wcześniej. Zobaczymy, jaka będzie przez ten router. Tu widzimy, mamy około 40 pingów, nie gubimy, czyli możemy spokojnie, stabilnie pracować. Zaraz zobaczymy, jak będzie wysył. Ja tam chyba T-Mobile ma jakieś około 10 wychodzącego, jeśli chodzi o internet mobilny. Ja mam jeszcze kartę w telefonie Plusa, to za chwilkę podmienię kartę, zobaczymy, jaki będzie internet z Plusa. Tu mieliśmy z T-Mobile'a, mamy 50, zobaczymy, czy Plus ma tutaj lepszy zasięg na działce. Sprawdzimy, czy jakieś pingi straciliśmy. 400 na 408, nic żadnych pingów nie straconych. Maksymalny ping 320 milisekund, minimalny 21, średnia 46. Dobra. Przełożę kartę, teraz założę kartę Plusa, zobaczymy, czy z kartą Plusa będzie szybciej, jeśli chodzi o moją działkę. Porównamy sobie operatora T-Mobile'a do Plusa. Zamontowałem już kartę Plusa w routerze D-Linka. Dobrze przypomniałem, że mam kartę inną w tablecie, inną w telefonie. Zobaczymy pingi najpierw, niech nam wystartują. Jak widzimy, pingi są podobne. Zobaczymy na stronie D-Linka, czy się zmieniło tam było 5G i 2.4, czy 5G i LTE. Mamy komunikat, że tu jest rozłączony, ale pingi cały czas są dość poprawne. I jak tu już widzicie, tu nam się pojawiło, że jest pasmo 5G. Dzisiaj będzie większa prędkość, bo tutaj akurat w telefonie mam około 40 do 50, jak sprawdzałem przed wyjęciem karty, jeśli chodzi o speed testa. Gdzieś tu mam speed testa, aplikację. Jakiś motor przejechał obok nas, dlatego na chwilkę się uciszyłem. Zobaczymy Plus do Plusa. Jak widziałem, na tym też świeciła nam lampka na niebiesko. Czyli widzimy, że w tym miejscu siedzę cały czas, jeśli chodzi o odległość od routera. Inna karta, mamy o niebo lepszą prędkość. Zaraz zobaczymy, jaki będziemy mieli wysył. Wysył mógłby być lepszy, ale to pamiętajcie, że to jest internet mobilny. 150 prędkość. Ładna, powiem wam, że jeszcze jakiś czas temu miałem w domu ogólnie, jakby jeszcze początek pandemii, miałem 30 w domu i by wystarczało do wszystkiego. Później miałem 300, teraz mam, jak niektórzy oglądają moje filmiki, 5 giga. Wykonamy drugi test Plusa, czy to był po prostu jednorazowy, taki ładny wynik. Czyli jak to widzicie, jak wolę sobie kartę Plusa do routera D-Linka, spokojnie mogę pracować zdalnie na działce wśród zieleni. Prędkość do 200 dochodzi. Powiem wam, że jestem zadowolony z tych prędkości. 200 na 10, bardzo ładna prędkość. Niektórzy w domach nie mają takiej prędkości. Ja widzicie, mam w tej chwili na działce, tylko muszę sobie wykupić kartę do internetu, bo tu jest w tej chwili karta włożona z telefonu. Tam ma troszeczkę mały limit, jeśli chodzi o internet. Akurat mam kartę T-Mobile'a. Dostałem ją kiedyś właśnie do tableta, jeśli chodzi o internet mobilny. Ale jak to widzę na działkę, to będę musiał pomyśleć, akurat mi się skończyła umowa z Plusem, to może coś się uda wynegocjować, jakąś fajną ofertę internetu, żeby mieć cały czas i spokojnie mógł pracować zdalnie na działce, zamiast w domu, jak firma pozwala czasami pracować zdalnie oczywiście. Prędkość spada poniżej 100. Cały czas powyżej 100 mamy, widzicie? Bo 200, 100
Szkoda, że nie mamy jeszcze innej karty, żeby sprawdzić, jak tu działa Orange oraz P4, czyli Play. Przed chwilą widzieliście, jak działa zestaw D-Link DWP-1010KT. Jest to zestaw do odbioru internetu mobilnego w technologii 5G oraz mamy też router, który ma dość szybkie Wi-Fi w standardzie 6. Dzięki temu to jest według mnie idealny zestaw właśnie do domku jednorodzinnego, na działkę czy nawet do przyczepy campingowej. Mogliście zobaczyć, jak to działa na dwóch różnych operatorach. Możecie sobie porównać w swoich warunkach domowych, który operator daje lepszy internet na przykład na telefonie, wtedy dokupić sobie kartę. Miałem jeszcze pokazać krótki filmik z domu, jak to zamontuję powiedzmy na balkonie, ale to chyba bez sensu. Wystarczy to pokazać Wam, jak to działa na działce. Widzieliście, że bez większego problemu wykonałem pierwszą instalację, montaż i w tej chwili będę się cieszył tym internetem na działce. Dość szybkim, jeśli chodzi o plusa, widzieliście, prędkości były ponad 100 megabitów. Oczywiście ten zestaw możemy rozbudować o kolejne urządzenia mesh. Tutaj bardzo banalne, tam widzieliście, było dodaj kolejne urządzenie, jeśli chodzi o stronę internetową. Może kiedyś taki test zrobię dla Was zestawu mesh firmy D-Link. Jeśli byście chcieli takie coś, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja pracuję zdalnie z działki. Trzymajcie się.